Dzień dobry, witam wszystkich. Sydney będzie trochę później, bo ona ma lekcję teraz, ale chciałam wszystkich przywitać do warsztatu 12 Tradycji. Mamy Debbie Davis, która przybyła do nas z Ameryki i będzie robiła ten warsztat co tydzień. Dzisiaj będzie wprowadzenie, może jakieś pytania. So welcome everybody to our Traditions Workshop led by Debbie Davis, who has come to us from the USA. We're going to be doing a 13-week traditions workshop. Today is an introduction, maybe getting into some of the traditions, and then a Q&A, right? Yes. Okay, so I think we can begin. So floor is yours, Debbie. Okay, great. Well, thank you everybody for being here. My name is Debbie and I'm an alcoholic. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście tutaj z nami. Mam na imię Debbie i jestem alkoholiczką. I want to thank Sydney for the invitation to participate in sharing this amazing second legacy of Alcoholics Anonymous. Chciałam bardzo podziękować Sydney, że mnie tutaj zaprosiła i że mogę dzielić się tym cudownym drugim legatem z Wami, które jest tradycja. My sobriety date, well, I had a few sobriety dates, but my current one is February 8, 1976, which means I just celebrated 45 years. No, chciałabym Wam przekazać moją datę trzeźwości. Miałam ich kilku, ale moja ostatnia data trzeźwości to jest 8 luty 1976 rok. To znaczy, że 45 lat święciłam niedawno temu. My home group is the Primary Purpose Group in Dublin, California. Moja grupa macierzysta to jest grupa Primary Purpose w Dublin, Kalifornia. And I am actively sponsored by a woman named Marilyn S. And I actively sponsor women as well. No i moja tak jakby czynna sponsorka to jest Marilyn S. I ja również czynnie sponsoruję inne kobiety. When I came back to AA in 1976, I asked the old-timers, what do you do to stay sober? Jak wróciłam do AA w 1976 roku, zapytałam weteranów, co wy robicie, żeby utrzymywać tą trzeźwość? And they shared with me 7 things which have proven to be a very successful formula for my recovery. No i podzielili się ze mną 7 różnych wskazówek, który stał się moim takim formula na zdrowienie. First of all, we don't take that first drink, and I knew that meant those other things too, and we get a sobriety date, which I have given you. Po pierwsze, nie sięgamy po ten pierwszy kieliszek, łącznie z tymi innymi rzeczami, pigułki i tak dalej. I również sobie określamy, jaka jest nasza data trzeźwości, którą dzieliłam się z Wami, swoją datę trzeźwości. That we go to a lot of meetings and we get a home group, and while my typical meetings are a minimum of 3 a week, with virtual, it has quadrupled. No i kolejna rzecz to chodzimy na bardzo dużo meetingów AA i że mamy grupę domową, czy grupę macierzystą, w której uczestniczymy. No i ja zazwyczaj chodzę na około 3 meetingów tygodniowo, ale teraz, jak meetingi są wirtualne, to po prostu podwoiłam tą liczbę. They said that we get a sponsor or a mentor, which I've shared with you, and I also pass it on. No i też mi przekazali ci weterynarze, żeby mieć sponsora czy sponsorkę i żeby pracować z innymi. I również to Wam przekazałam, że ja to robię. They said that we take the steps, and
while I have done that a number of times for myself, the real value has been in walking someone else through the 12 steps. No i również powiedzieli, że przerabiamy kroki. I ja przerobiłam te kroki i było super, ale ta prawdziwa wartość jest to, że jak ja przerabiam te kroki z inną osobą, to jest ta prawdziwa wartość. And I believe you did just finish going through the 12 steps as a series before today. Is that correct? Yes, we read through them. Okay. Yeah. I Debbie też wspominała, że właśnie przeczytaliśmy kroki Sydney, zanim zaczęliśmy czytać tradycję. They said those traditions don't just apply to those people that go to the group. You need to learn how they apply, and why don't you learn how to apply them in your personal life? No i ci weterynarze też podkreślali, że ważne jest, że nie tylko nauczymy się tych tradycji, jak inni ludzie korzystają z tradycji na meetingach, tylko jak odnieść, jak wykorzystać te tradycje w moim życiu osobistym. And that, I always got to keep track of where I am. Where's the pause? So if I have some brain moments, you'll know why. And, I have them too. So. Okay. And that is part of what we're going to be sharing about as we go through the traditions, touching maybe a moment on the history, but how do we apply them in real time today? No i również będziemy uczyć, jak to robić, jak wykorzystać te tradycje w naszych życiach osobistych. They also shared that we are of service and that this is an example of service outside of my home group level. No i również powiedzieli mi, że bardzo ważne jest, żeby służyć i to jest taki przykład, ten warsztat jest taki przykład służby poza moją grupą. And to carry the message, which everyone on this call has a message to carry today and for the next 13 weeks, it'll be the message of the 12 traditions. No i żeby nieść posłanie. I każdy z nas, który jest na tym callu, to ma posłanie, żeby nieść, bo będziemy uczyć się posłania tych tradycji. So let's begin. Zaczynamy. All right. At the bottom of the screen, from our 12, well, first of all, kind of where do you find them? There's a few different printings that you can find about the 12 traditions. No, po pierwsze, gdzie można znaleźć te 12 tradycji? I jest kilka miejsc, gdzie są wydrukowane. So, whoops, sorry, didn't have this ready. That's okay, me neither. Okay, so one is, of course, the primary resource is the book 12 Steps and 12 Traditions, and this is a more current English version. Sorry about the coffee stains on here. It's obviously been used, but this is my original only and one and only 12 and 12. It's all taped and, you know, rubber banded, and I'll let you. To jest nowsza edycja, 12x12, ale to, co Debbie pokazała, to jest jej starsza edycja i po prostu jest podkreślona, gumką zawinięta, są tam notatki, rozpada się. I heard probably about 15 years ago, and this would apply to your big book also, that if your book is falling apart, your life probably is not. No i kiedyś to słyszałam parę lat temu, że jak wasza wielka księga się rozpada, to twoje życie prawdopodobnie się nie rozpada.
And what we're meaning by that is that if you are living in the book, it's well worn, well loved, and the falling apart is almost a bit of pride because it is well loved and well used. No i to znaczy, że żyjesz tą wielką księgę, że po prostu korzystasz z niej często i że jest i wkładasz w nią tyle miłości i że jest dobrze wykorzystana. There's also a pamphlet, I'm sorry I didn't put a copy of this up, called The 12 Traditions Illustrated. No i jest taka ulotka, którą też można kupić i to jest 12 tradycji ilustrowane. And I don't know if that is at your General Service office in Polish. I would guess it probably is. It's a popular pamphlet. And also the book Alcoholics Anonymous Comes of Age is a great reference book for our history on the traditions. No i jest ta ulotka, to chyba można znaleźć w biurze PSK i też na naszej stronie można zamówić. I również jest książka, ale tylko nie wiem jak po polsku jest. AA Comes of Age, Dominika, czy... Alkoholicy wkraczają w dojrzałość? Tak jest tytuł? Dziękuję. Alkoholicy wkraczają w dojrzałość. Jest na pewno. Tak, to chyba to. I to jest cudowna książka, która też opowiada historię tradycji. So at the bottom of this first page on our screen, it says what the traditions are. It says AA's 12 traditions apply to the life of the fellowship itself. They outline the means by which AA maintains its unity and relates itself to the world about it, the way it lives and grows. No i na samym dole, jak widzicie tutaj na tym screenie, jest opisane, że 12 tradycji AA odnoszą się do życia wspólnoty. One second. Sure. I zarys tych tradycji to pozwala, żeby AA zachowało tą jedność i również, żeby odnosiła się do świata, w którym mieszkamy i w jaki sposób żyjemy i wzrastamy w tym świecie. Sometimes the traditions are looked upon as rules, and we don't tend to like rules. Od czasu do czasu ludzie patrzą na te tradycje jako zasady i my jako alkoholicy nie lubimy zasad. While I'm not going to read all of this because Iza will translate this into Polish. Ja nie będę czytać całość, bo później Iza to przetłumaczy na polski. I do want to note a couple things. One is in the yellow highlight. Our traditions are set down on paper, but they were written first in our hearts. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, co jest w żółtym, że nasze tradycje są napisane na kartce, ale najpierw były napisane z naszych serc. And these are all quotes from our co-founder Bill W. To są wszystkie cytaty od naszego współzałożyciela Bill W. And the other yellow highlight I want to mention is they are all suggestions, yet the spirit in which they have been conceived merits their serious, prayerful consideration as the guideposts of AA policy. I to, co jest ważne, to również w tym żółtym, że to są wszystkie sugestie, ale duch, w którym zostały zapisane, to trzeba zwrócić uwagę, że to jest bardzo poważne, stworzone z modlitwą. Trzeba przemyśleć to jako wskazówki do polisy AA. And as it goes on to say,
They're guideposts of AA policy for me, the individual, my group, various committees, be they local or national. But me is who we're going to be focusing on this series. I dalej tutaj jest napisane, że tradycje są wskazówkami dla mnie, dla grupy, dla różnych komitety na poziomie lokalnym, na poziomie międzynarodowym, ale na to, co my będziemy zwracać uwagę w tych warsztatach, to jest na mnie jako osoba, jako alkoholik. So Isa, I just had a notice somebody has their hand raised. Are they okay? Or do they have a question? I think they put the hand down. So That might have, okay. I just didn't know. Okay. Yeah. All right. So let's look at the events which led up to the traditions. Okej, i teraz będziemy zwracać uwagę na wydarzenia, które miały miejsce zanim tradycje powstały. There are many people very well educated on our history. I'm not one of them. Jest bardzo dużo osób, które są bardzo dobrze wyszkoleni w historii AA. Ja nie jestem jedna z nich. My point in this timeline is to simply give you the dots that led to the big picture. Mój cel w tej osi czasu jest, żeby pokazać wam te punkty, jak te punkty prowadzały do tego ogólnego obrazu. So we begin with our co-founder, Bill Wilson, getting sober in December of 1934. I zaczynamy od tego, że Bill Wilson wytrzeźwiał 11 grudnia 1934 roku. And then the second member that got sober by this method of one alcoholic carrying the message to another, which would be our other co-founder, Dr. Bob Smith, he takes his sobriety date on June 10th, 1935, and this is what we say was the founding of Alcoholics Anonymous. No i potem 10 czerwca 1935 rok Dr. Bob Smith, nasz współzałożyciel, miał swoją datą trzeźwości i mówimy, że od tej daty AA zostało założone. Now, we don't even have a name yet. In Akron, they're called the Alcoholic Squad, and in New York, they're called a bunch of drunks. Nawet nie mamy nazwy AA. W Akron, Ohio, to mówimy, że to jest alkoholowi kolesie, a w Nowym Jorku to jest grupa pijaków. Let me correct that to be nameless bunch of drunks, which is a little bit how we got Alcoholics Anonymous, nameless bunch of drunks. W Nowym Jorku trochę poprawka. W Nowym Jorku to jest bezimienna banda pijaków. I właśnie dlatego teraz jesteśmy anonimowi alkoholicy, bo to jest tak trochę podobne. So 3 years later, there's about 40 plus people sober in the world by this method. 3 lata później jest około 40 osób, którzy są trzeźwi dzięki tej metodzie. We have almost 3 times as many people on this call as there were sober in 1938. I wyobraźcie sobie, że na tym callu, tej prezentacji mamy 3 razy więcej osób, niż było trzeźwo w tamtych latach. Na całym świecie. They were thinking of the future, and they decided to create a trusteeship to centralize many of the things that we'll see in the list that was devised to be centralizing the information.
No i oni tak jakby myśleli o tej przyszłości, co będzie. Więc stworzyli trusteeship, Dominika? Nie wiem. Taki zarząd, nieoficjalny taki zarząd, żeby wszelka informacja od AA była w jednym miejscu. So they began with having uniform literature so that they were all, one source was publishing the same literature. Now, I believe in Poland, you do have publishing rights for your big book. I think you just finished a second translation. Is that right? That's so correct. I have your first translation here. The second one is bigger. Okay, I got to come back and get another one of those then. I got to get the current one. I'll send it to you. Okay. So uniform literature. Okej, i kolejna, bo Debbie mówiła, że ma pierwszą naszą edycję, a ja powiedziałam, że jest trochę grubsza ta i powiedziała, że musi przyjechać i kupić nową wersję. No i wracając, że ta fundacja, ten nieoficjalny zarząd, to zaczęli na przykład od tego, że mieli tą samą literaturę wszędzie. Our public relations on, I'll just say, our messaging to be consistent as we go about letting people know who we are. I na przykład, żeby publiczna informacja, żeby to, co przekazujemy na zewnątrz, żeby to było wszędzie tak samo przekazane. Answering pleas for help, because in the early days, these 40-some members would travel for their work, for example. And when they would get to that town, they would try to find another drinking alcoholic, more than likely, because nobody knew about us yet. And that person might get sober, but their mentor would move on. And so it'd be, now what do I do? So we had a place for them to call for help. No i mieli miejsce na przykład, gdzie można zadzwonić o pomoc, bo trzeba pamiętać, że wtedy nie było tak dużo alkoholików i na przykład ci, którzy już mieli tą metodę AA, na przykład podróżowali dużo w związku z swoją pracą. No i trafili do jednego miasta, przeprowadzili kogoś przez program i potem wyjeżdżali, bo praca się skończyła. No i ta osoba nie wiedziała za bardzo, co robić, to mieli taki numer, gdzie można dzwonić i prosić o pomoc. Right now they guesstimate our worldwide membership to be over 2 million people. No i teraz to jest takie oszacowanie, że mamy ponad 2 milion członków AA. They also looked at aiding new groups and providing the experiences that this new struggling groups were having. And right now they again guesstimate that we have about 125,000 groups that are listed with the general service offices around the world. No i również ta grupa, ta fundacja, ten ALA zarząd był odpowiedzialny za pomaganie nowym grupom, żeby stworzyć nowe grupy. I teraz oszacowane jest, że mamy około 125 000 ponad grup AA na świecie i to są te grupy, które są zapisane, oficjalne, zarejestrowane. They thought about going international because right now we were just in the United States in 1938. We hadn't even gone into Canada yet. No so i również myśleli o tym, żeby wyjść za granicę, bo wtedy w tamtych czasach to było tylko w Stanach Zjednoczonych, nawet do Kanady nie trafiło. And in 2020 there were 62 general service offices around the world and an AA presence in 180 countries
and the United Nations recognizes there to be 193 countries. Mhm. No i cudowna rzecz, bo w zeszłym roku 2020 to było około 62 takich biur, tak jak BSK, służb krajowych, 62 biur służb krajowych i AA jest w 180 krajów. Jak liczy się, co w United Nations jest, to jest 193 kraj, to jesteśmy w 180 krajów. They thought about having a monthly magazine, and what we produced was the AA Grapevine, then later Lavinia, which is our Spanish edition. And I don't know, does Poland issue a monthly magazine? Okay, great. Yeah. Zdrój. Zdrój. Drui. Thank you. Doug Mara's the editor, so. Oh, good. Okay. I również czasopismo, że zaczęli pisać czasopismo, które w Stanach się nazywa Grapevine, po hiszpańsku się nazywa Lawin, i też w Polsce mamy Zdroja na przykład, Zdrója. And always the exciting information for me from our final conference report when we have our annual general service conferences, how many languages have we been translated in? Because the more translation, the more hope of recovery for the suffering alcoholic who doesn't know there's a way out. And there's currently 71 languages, and there's always several pending. No i dla mnie najcudowniejsza rzecz jest to, w ile językach jest przetłumaczona nasza wielka księga. I na konferencjach właśnie zawsze dają nam te statystyki. I teraz ostatnio, jak byłam w zeszłym roku, to dowiedzieliśmy się, że w 71 językach jest przetłumaczona wielka księga i jest kilku, które są w toku. So with that in 1938, they got busy to make sure that our message would be consistent, and they wrote what we call the Big Book of Alcoholics Anonymous, and it was published in 1939, containing our 12 steps, the recovery legacy. Sorry, Isa. No, it's okay. I chcieli upewnić się właśnie, żeby nasz przekaz był, tak jakby, żebyśmy mieli jeden przekaz, to postanowili opublikować Wielką Księgę. I ta Wielka Księga była opublikowana w 1939 roku. The foreword to first edition actually contains several traditions. Mhm. And this is 7 years before they're going to be officially proposed. I przedmowa do wydania pierwszego zawiera w sobie kilka tych tradycji. I to jest 7 lat, zanim w ogóle wymyślili te tradycje. Now, I'm not going to read this because you can read this on your own in your big book. But when I give this to you, Isa, I've underlined and I put in italics the several traditions that we don't even know they're going to be traditions one day, but the spirit of them is already introduced. No i ja nie będę to czytała, bo sami możecie przeczytać przedmowy do wydania pierwszego, ale tutaj podkreśliłam, gdzie te tradycje się znajdują, że ten duch tych tradycji już tam był. I podkreśliłam te miejsca, jak ja wyślę Izie ten slajd, to Iza przetłumaczy, ale sami możecie przeczytać w przedmowie do wydania pierwszego. So our book is out. It's not moving too fast. Neither is the membership. And a couple of years later, the article that will blow the doors open to Alcoholics Anonymous is published.
No i książka została wydana w 1939 roku. Tak średnio się sprzedawała i potem w 1941 roku był artykuł w bardzo popularnej gazecie Saturday Evening Post i poszło. And with that article came a membership explosion. No i wraz z tym artykułem, jak został wydany, to była eksplozja członków po prostu, bardzo dużo. The following year, they're starting to get that correspondence into that central office in New York with problems, infighting, and what do we do about this or that situation? No i niestety, zaczęli otrzymywać listy. To biuro w Nowym Jorku zaczynało otrzymywać korespondencję, że są jakieś problemy z grupami, że tutaj grupy się kłócą. Co powinniśmy zrobić z tym problemem? Co powinniśmy zrobić z tamtym problemem? And a few years later, I know this isn't on the sheet, Isa, Bill would learn about an organization 100 years prior to us called the Washington Temperance Society. No i to nie jest na slajdzie, ale Bill W., wiedząc o tych wszystkich problemach, dowiedział się, że była taka organizacja 100 lat wcześniej, 100 lat zanim w ogóle pojawiło się AA, które nazywał się Washington Temperance Society. And they had found a way to help alcoholics stay sober. However, they got in and they went outside of their primary purpose. No i ta grupa 100 lat wcześniej odkryła też sposób, jak po prostu wyczeźwieć alkoholików, z tym, że oni tak jakby poza tą poza głównym celem, wychodzili poza głównym celem. In my opinion, one of the few I will give, it's as if Bill looked at what they did and did not do, and our traditions are a reflection of the very opposite that has been a successful formula for all these decades. No i Bill W., to jest tylko moja opinia, że on spojrzał na to, co oni zrobili, dlaczego im się nie udało, co zrobili, co nie zrobili i zrobił przeciwieństwo, co ta grupa, której im się nie udało, zrobili i dla mnie to dlatego AA do dzisiaj funkcjonuje. The Washingtonians existed for about 8 years and Alcoholics Anonymous for over 85. Ta grupa, o której mówiłam, która 100 lat wcześniej funkcjonowała tylko przez 8 lat. A anonimowi alkoholicy to ponad 85. So in 1945, it was suggested that Bill codify these guidelines, which would become the traditions. No i w 1945 roku taki Earl T. zasugerował do Billa, że Bill codify, what do you mean by that? Put in writing. Żeby Bill W. wypisał tradycję po prostu, czarno na białym. And in 1946, through that monthly magazine, The Grapevine, Bill would introduce our traditions, and the title was An Alcoholics Anonymous Tradition of Relations, 12 Points to Assure Our Future. No i w 1946 roku, w kwietniu, właśnie to czasopismo Grapevine miał artykuł, który został opublikowany i
ten artykuł przedstawiał tradycję do wspólnoty. I tytuł tego artykułu był Anonimowi alkoholicy, relacja tradycji, 12 punktów, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość. I wish when we announced so and so will read the 12 traditions, that we would say so and so will read the 12 points to assure our future, because that's exactly what they have done. I think it would give them so much more depth and weight. I szkoda, że na meetingach, jak mamy tą służbę, żeby czytania tradycji, zamiast powiedzieć Janek teraz będzie czytał tradycję, to żeby powiedzieć Janek teraz będzie czytał 12 punktów, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość. Że to by dawało tych tradycji taką głębię. In 1949, that same Earl said, Bill, they're a little long, because what he basically wrote out was what we would know as the long form. So, Bill, they're a little long. We need to shorten them down. And so we have here the original short form version with 2 changes in modern day. No i w 1949 roku ten sam człowiek, Earl T., sugerował do Billa, powiedział, że słuchaj, te tradycje są zbyt długie, bo jest długa forma i krótka forma, ale wtedy tylko była długa forma. I powiedział, powinieneś skrócić te tradycje. I tutaj, co mamy na ekranie, to jest pierwsze te wydanie krótkich tradycji i są 2 różnice pomiędzy to, co mamy teraz, a wtedy. So here we have November of 1949, the presentation of the short form of the traditions, and this is the first of the 2 changes. No i tutaj jest w listopadzie 1949 roku i tutaj w 6. tradycji jest taka pierwsza zmiana. So it currently reads for tradition 6, or it used to read, divert us from our primary spiritual aim, but when it was official, it became primary spiritual purpose. No, primary purpose, excuse me. Primary purpose, yeah. Spiritual aim is now primary purpose. So that's very interesting. I don't know the history of the thinking behind it. I understand it, but that was one change. No i pierwsza taka zmiana, na którą chcę, żebyście zwrócili uwagę, że wtedy to było napisane, że a rzeźby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od tego duchowego celu, a teraz jest głównego celu. Nie wiem, dlaczego tak zmienili, ale zmienili. And the other change was in tradition 12. We currently, or they used to say to place principles above personalities, which Al-Anon has retained. They say above, but we changed it to before personalities. No i druga zmiana to jest, że wtedy to było, że zasady są wyższe od osobowości, że nad osobowościami, a teraz to jest, że zasady są ważniejsze od osobowości. A to, co jest ciekawe, że Al-Anon, wspólnota Al-Anon to zostali przed nad. So they've got a glimpse of what these traditions, rules, as a lot of them thought of, were going to look like. And at the July
1950 convention, our 15th anniversary and first international convention, they are presented. No i mieli zarys tych głównych zasad, tych 12 zasad i w 1950 roku, jak mieliśmy 15. rocznicę i pierwszą konferencję w Cleveland, Ohio, tradycje były zaadaptowane i po prostu głosowane, że wchodzą w życie. They had 6 members presenting to each of the traditions to the attendees. Mieli 6 członków AA, którzy zaprezentowali każdy z nich dwie tradycje do wszystkich tam zgromadzonych na tej konferencji. On that Sunday morning of the convention, Bill would lead the meeting for adoption. No i to była poranek w niedzielę i Bill właśnie prowadził to spotkanie, do którego mieli głosować, czy adaptują te 12 tradycji. He summarized the traditions. Now, I don't know if he was going by memory, if he was going by notes, or quite what. On podsumował te tradycje dla wszystkich. Ja nie wiem, czy on to zrobił z pamięci, czy miał jakieś notatki, nie mam pojęcia. But as he is summarizing them, tradition 10 is missing. Ale w momencie, kiedy on wszystkich tradycji podsumowywał, gdzieś mu uciekła tradycja 10. I have read the transcript, that's why I know that. Ja wiem, bo czytałam notatki z tego spotkania, dlatego ja to wiem. And he gave the audience the opportunity to object, but would say, but we don't have time for debate, but if you do object, please do so now, although we don't have a lot of time. I mean, it was kind of like he gave them the opportunity, but not really. You had to be quick. No i on powiedział tak, nie mamy tutaj dużo czasu na jakąś debatę. Jeśli nie zgadzasz się z tym, co wam przedstawiłem, to możecie powiedzieć dlaczego, ale bardzo szybko, bo nie mamy dużo czasu. To niby im dał czas na przemyślenia, ale nie bardzo. But thankfully, they were unanimously approved by standing ovation. No, ale dzięki Bogu, że były przyjęte przez wszystkich i po prostu była standing ovation, to chyba... Owacja na stojąco. Tak, owacja na stojąco. Now we have our second legacy called unity. No i mamy drugiego legata, która nazywa się jedność. In 1953, the book 12 Steps and 12 Traditions was published. They call them essays. I w 1953 roku druga książka 12 kroków i 12 tradycji została opublikowana i mówili, że to są eseje. In 1955, the second edition of the English-speaking big book was published, and in the back for the first time would have the short and long form of the traditions as Appendix 1. And I know that's Appendix 1 in your Polish book too. Yep. Because I did a Google Translate. I w 1955 roku drugie wydanie Wielkiej Księgi jest wydana i po raz pierwszy krótka forma
I druga forma tradycji jest z tyłu książki, Appendix 1. I Debbie wie, że to jest Appendix 1, bo z Google Translate sprawdziła. I to jest to samo w naszej Wielkiej Księdze. And now, if my research is correct, I read a variety of articles on the history of AA coming into Poland. It said it was as early as the 50s, but that all people do seem to agree it officially started in 1981. Is that correct? And that you have about 2,500 meetings in Poland? I'm going to check because I'm not sure. But No. I think we have it that high. I think that we officially say they started in 1974. Okay. Let me translate that. So Debbie robiła trochę research, sprawdzała i ona odkryła, że AA gdzieś tam się pojawił w Polsce, może na granicach Polski około 1950 roku. Ale znalazła, że kilka tam mówią, że jest oficjalnie w 1981 roku, ale Sydney powiedziała, że nie, że oficjalnie to jest 1974 rok. I że jest około 2500 meetingów w Polsce. So that is what I have for the intro of how we got to these traditions. And starting next week, we will take each tradition one by one. So I guess we can open it up at this time to questions. Okay. I teraz zakończymy tą część, bo to jest wprowadzenie, jak w ogóle doszło do tych tradycji. Od przyszłego tygodnia zaczynamy studiować tradycję pierwszą. I teraz jak ktoś by miał jakieś pytanie, to proszę, zapraszam. So I'll stop the screen share, and then should people do it by their blue hand or something, Isa? I think, Sydney, how did you want to do it? Should people just raise their hand or? If you wanted, I think the easiest way, hi, Debbie. Sorry, Hi. I missed the beginning. I'm so happy to be here. I think if people just write it in the chat, because we didn't disable the chat for this meeting, that they can write the questions and then you can read them in whatever language and translate into whichever language. Okay. Super. Jeśli są jakieś pytania, proszę napisać pytanie na czacie i będę tłumaczyć dla Debbie. Debbie będzie odpowiedziała i tak Muszę dalej. włączyć czat, bo wyłączyłam. A, dobrze. I see. There we go. I turned on the chat. There is one blue hand. Was that? I saw Ega. Did that go off or? Yeah, it went off. I just disabled the chat, so let's give everyone a minute. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to teraz można napisać na czacie. Well, I realize that on the history, there might not be a lot of questions. If you're going to kind of follow along with this, you might have an interest before we review each tradition to go ahead and read it. Read the history in your 12 and 12, and that way you'll have a little familiarity with that. Mam taką sugestię, bo wiem, że to jest wstęp i mogą nie być dużo pytań, ale mam taką sugestię, że zanim zaczniemy w przyszłym tygodniu, żeby przeczytać na przykład do przyszłego tygodnia o pierwszej tradycji w tej książce, żeby mieć trochę już znajomości, zanim omówimy tą tradycję. I to jest 12 kroków, 12 tradycji można zamówić na stronie BSK. Też wrzucę link na czat, żeby każdy wiedział, gdzie można zamówić. I just told them I would share the link so they can order it online. Ja zamówiłam przedwczoraj i przyszło dzisiaj rano. I ordered it before yesterday because I had the American version and it came today. So. Oh, good. Okay, good. Oh, we have one question. Oh, it's in English, so I'll read it out loud
I will read it out loud in English and then translate it into Polish. Joe H. from London says, Debbie, thank you. So helpful. Do you know why they changed it from the 12 points to our sure, our future to the 12 traditions? Thank you. I Joe H. z Londynu pyta, czy możesz nam powiedzieć, dlaczego zmienili to z 12 punktów, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość, do 12 tradycji? Dlaczego zmiana nazwy? I don't know specifically, Joe, why they did not keep that part of it, but when they introduced it as, let me get the exact word, an Alcoholics Anonymous tradition of relations, it might have felt like the more palatable name, that points, these 12 points might have sounded a little too pointy, might have felt a little too officializing, could have been. And I want to make an added comment, Izzy. Nie jestem pewna, dlaczego zmienili nazwę. Może po prostu była łatwiejsza nazwa, może te 12 punktów, żeby zabezpieczyć naszą przyszłość, było po prostu trochę zadufana. To po prostu może dlatego, ale jeszcze chciałabym coś powiedzieć. Another thing I'd like you to consider is a lot of times in our groups, we say something our group does is, well, it's a tradition we do this, or a tradition we do that. Mhm. I bardzo często wyrażamy w naszej grupie, że na przykład to jest tradycja, że robimy to i tradycja, że robimy tamto. I'd like you to consider using the word custom of the things your group does so as not to confuse it, because we only have one set of traditions and those are our 12 traditions. To chciałabym po prostu, żebyście zwrócili uwagę na własny język, że jak mówicie o własnej grupie, to nie mówić, że to jest tradycja naszej grupie, że robimy tak, tylko na przykład wykorzystajcie słowo zwyczaj, tak? Mamy taki zwyczaj na tej grupie, że robimy tak i tak, bo tylko są jedne tradycje, te 12 tradycji, to żeby też ludzie nie mieli takiego zamieszania. To jak robicie coś w waszej grupie, to żeby to był zwyczaj, a żeby tradycje zostały tradycjami. I can go on, but I think we have a few more questions. Yes, we have a question about, okay. Let's see. Okay, so this is, I think, a question for more of a Polish question. So I'm not sure you would know this, Debbie, but Waldek asks, are both the long form and the short form in Poland accepted? And they are. Yeah, you can find the long form and the short form. So I'll just answer that. To Waldek, jak jest z tymi tradycjami w Polsce? Czy krótka wersja jest akceptowana, czy też rozszerzona? Mamy obie wersje. Jest krótka i rozszerzona wersja, można znaleźć. Yeah, your Appendix 1 does have both the short and the long form noted. W pierwszym appendix to jest i długa, i krótka forma. Okay. Any other questions? Yeah, I think there's a couple more questions there in the chat. Sorry, it's hard to. We're above that. These are just questions if I can send the. Well, Waldek has a question about the 4th edition, but sorry. And then okay, there it is. But I don't know, that's not really for Debbie. Yeah, Waldek, to nie jest pytanie dla Debbie. Pytanie było, dlaczego jest 4. wydanie w Polsce, bo podobno Wielka Księga była źle tłumaczona.
he was just asking a question about the translation because we had the second translation we had the first translation and then the second translation. So he was asking why that was, why we have the second translation. So, but I know that not everything is easy to translate, and that's what I was learning. I mean, I've been aware of that, but that was one of the reasons when I was there a couple years ago that y'all were translating it into something much more accurate to the American language book. That some things had been taken a little bit of liberty on in the first translation, I'll say. no, ja nie jestem pewna, ale wiem, że czasami jest bardzo trudno przetłumaczyć tak dokładnie literaturę, ale wiem, że wtedy, kiedy ja byłam w Polsce, to pracowaliście nad tym drugim tłumaczeniem, żeby ta wersja była bardziej zbliżona do tej wersji, która jest amerykańska. Bo wiem, że w pierwszej wersji to było różnie, ale chyba może dlatego. Okay. Thanks, Debbie. All right. Well, and you know, the translation, the original translation was done very quickly because they wanted to get the book into Polish, and it was done by several different people. So it wasn't all done, like each person took a chapter and translated it. And so that's why you have inconsistencies and differences. And some people, most of the people were not alcoholics who had participated in the program. And so that's why you get a difference. I też jest taka różnica, bo Wielka Księga była, ta pierwsza wersja to była przetłumaczona dość szybko i też nie było przetłumaczone przez jedną grupę ludzi, tylko różne osoby dostały różne rozdziały i dlatego są takie czasami różnice w tym tłumaczeniu i to nie jest jednolite i również osoby, którzy nie byli alkoholikami tłumaczyli to pierwsze wydanie, to dlatego czasami mogą być takie niedogodności. Okay. Well, I know we've got 2 minutes left, so I will turn it back to you. You might have announcements, but I also want to thank you again for this opportunity, and I'm looking forward to seeing everybody next week. Thank you, Debbie.